Kiedy byłem mały, to zawsze bardzo kręciła mnie nazwa Tasmania. Nie wiedziałem, gdzie to jest, nie wiedziałem, co tam jest, ale ta nazwa kojarzyła mi się z czymś bardzo, bardzo egzotycznym. Z diabłem tasmańskim, który jest oczywiście w kreskówkach o króliku Baksie i tak dalej. Ponieważ jest to wyspa, spodziewałem się, że będą tam plaże, spodziewałem się, że będzie tam ciepło i nic więcej nie wiedziałem. Zdecydowaliśmy się odwiedzić Tasmanię, żeby zweryfikować te poglądy i te różne dziecinne pomysły. No i co tam spotkaliśmy? Czy faktycznie były tam plaże? Czy był tam diabeł tasmański? Czym Tasmania różni się od reszty kontynentu australijskiego? Co ją wyróżnia? Co tam na pewno będzie, czego nie? Zobaczcie. Myślę, że na niektóre z tych pytań udzielam odpowiedzi. Jedziemy na lotnisko, żeby polecieć na Tasmanię o tej nieludzkiej godzinie. No i kończy się nasz pobyt w Sydney. Zaczyna się nasza wyprawa na Tasmanię. Zobaczymy, jak mają restrykcyjną politykę bagażu podręcznego, który pewnie u mnie jest prawie tak samo ciężki jak rejestrowany. Na razie oddaliśmy samochód na terminalu międzynarodowym. Lot mamy krajowy, więc trzeba się jakoś dostać na terminal, który jest 4 km stąd. Jednak autobus nie przyjedzie, bo jest za wcześnie, więc idziemy łapać taksówkę. Musieliśmy wziąć taksówkę między terminalami, także no rozwiązane to nie jest genialnie. No nie ważyli podręcznego. Bez kawki się nie obejdzie. Właśnie się zorientowałem, że zapomniałem iPada na kontroli bezpieczeństwa. Na szczęście się wróciłem, pan mi go przyniósł. Kazał mi go tylko odblokować. I zaczynamy tasmański etap naszej podróży. 13 stopni, w ręku 30. Mały szok termiczny. Śniadanie było wielkie i bardzo smaczne. Teraz najchętniej byśmy poszli spać. Przykład bardzo niebezpiecznych kangurów, które podnoszą samochody i wgniatają zderzaki. Tutaj jesteśmy. O, tam jest dziura, tak? Tasman Arch, łuk Tasmana. Jesteśmy w Parku Narodowym Tasman Peninsula, Półwysep Tasmana. Pierwsze nasze miejsce odwiedzone na Tasmanii. Mieliśmy spotkanie z naszym pierwszym torbaczem. Mieliśmy próbkę skakania też. Bardziej się bał nas niż my jego. No my jego się nie baliśmy. Ja się bałam. Dzisiaj robimy nasz pierwszy trekking.
sekcję obuwia. Widoki są całkiem nieziemskie. Trudno jest sobie wyobrazić nawet, jak tu jest pięknie. No i ta pogoda naprawdę nas dzisiaj rozpieściła. Przylecieliśmy na Tasmanię. Tasmania jest największą australijską wyspą i znajduje się tylko godzinę drogi od Melbourne samolotem, 1,5 godziny z Sydney. Australijczycy mówią, że to jest takie zadupie, gdzie można naprawdę odpocząć. To są małe miasteczka, małe wioseczki, wąskie drogi, piękne widoki. Wyspa jest bardzo zielona, bujna roślinność. W porównaniu do australijskich pustyń to jest duża odmiana. Pogoda jest tu bardziej zmienna, jest tu bardziej chłodna pogoda, tak jak w Sydney mamy teraz 30 stopni, tutaj mamy 16 stopni i wiatr. Można tu przylecieć tanią linią Jetstar, na przykład australijską. Polecamy bardzo, bo nie czepiają się na przykład wagi bagażu podręcznego, który u mnie zawsze jest prawie tak samo ciężki jak rejestrowany. Nie płaciliśmy za wybór miejsc, ale posadzili nas i tak razem. Tasmania jest przede wszystkim znana z takich przyrodniczych atrakcji. Głównie znana jest z wędrówek pieszych. Jest tu kilka tysięcy szlaków, niektórych naprawdę światowej jakości. Braliśmy się dzisiaj na półwysep Tasmana w Parku Narodowym Tasman National Park na jeden z takich najbardziej znanych treków, który się nazywa Przylądek Hoy. To jest część takiego większego, 4-dniowego szlaku, kiedy robicie 3 przylądki. Cape Pillar, Przylądek Pillar, Przylądek Hoy i Przylądek Raoul. No, zrobiliśmy tylko jeden, na to mamy czas. Widoki są niesamowite, pogoda też nam dopisała. Mamy tutaj 4500 stopni do przejścia w obie strony. Więc jest trochę góra dół, ale szlak nie jest bardzo trudny. chwilę Iza będzie przejeżdżać pierwsze rondo w Australii po złej stronie drogi. To lepiej patrz i mi mów, jak mam jechać. Wracasz w lewo i zjeżdżaj. No nie było to takie trudne.
dzisiaj, jeśli nie widać, jesteśmy na promie. Postanowiliśmy zwiedzić Maria Island. To jest park narodowy u wybrzeży Tasmanii, który leży na wyspie. Australia w ogóle ma największą liczbę parków narodowych na świecie. Jest ich ponad 800 w tej chwili i cały czas dodają nowe. To taka dygresja. Każdy obszar tutaj może być parkiem narodowym, jest ich bardzo dużo. W mieście, na wsi, na wyspie. W każdym razie Maria Island jest bardzo znana z tego, że ma bardzo piękny krajobraz, dużo fauny, z którą można się zapoznać z bliska, kangury, wombaty oraz piękne krajobrazy, plaże, trekkingi. Również podobno robią tu wina, jak zresztą w wielu miejscach w Tasmanii. Jeżdżąc tutaj zobaczycie co chwila znaki na jakieś winnice, na producentów wina. To jest, podobnie jak w całej Australii, przemysł winiarski jest tu bardzo ważny. Będziemy na Maria Island pół dnia. Kursują tutaj 3 promy dziennie. Podróż z lądu trwa około 40 minut. Koszt to jest jakieś $50 od osoby, powrotny bilet. Zależy od sezonu i trzeba go rezerwować w sezonie dosyć wcześnie. Ja rezerwowałem parę tygodni temu i myślę, że to było potrzebne, bo prom jest pełny. Można zostać tu na noc, ale jedyna opcja to albo kemping, albo przerobiony z dawnych koszar budynek sali wieloosobowej, bo trzeba rezerwować z bardzo dużym wyprzedzeniem, bo tych miejsc nie ma dużo. Jest to paręnaście miejsc. A w namiocie nie chcieliśmy spać z uwagi na węże i różną inną faunę, z której Australia słynie. Dzisiaj idziemy na piękny trekking zwany Bishop and Clerk. Pokażemy Wam relacje za chwilę z tego. Zabawne jest to, że można sobie tu oddać bagaże do tak zwanego luku. Bagaż jest wtedy wkładany do takiej skrzyni i nie musisz trzymać go na kolanach czy na ziemi przy siedzeniu. Mamy tutaj na promie mały bar, jest kawa, muffinki, kanapki, także nie jest źle. Ale nic wyrafinowanego. Na wyspie też nie ma specjalnych restauracji, jest bardzo wiejska, prosta atmosfera. Jest piękna plaża. Piękna plaża, piękna pogoda, woda trochę zimna. Wielu podróżnych wybiera tutaj rower jako środek komunikacji. Samochodów tu nie ma, poza kilkoma pick-upami strażników parku. Ale rower może być przydatny, zwłaszcza górski, są też elektryczne rowery, można je tu wynająć. Można przywieźć promem swój, za to się trochę płaci. Można go wynająć na wyspie, można go załatwić sobie ten wynajem na promie. Na wyspie, z tego co słyszałem, jest taniej i jest większy wybór. No jakby się ktoś pytał, to jest stromo. No po tych kamieniach to się upierdliwie idzie.
Poszedłem na samą górę. Jak miło. W takim trekkingu to nie ma nic lepszego. Rozkosz, po prostu rozkosz. Wymoczyć odciski. Dziś nareszcie pokój, w którym jest trochę więcej miejsca. Wystrój trochę już stary, ale no jest ok. Przynajmniej jest gdzie rozłożyć walizkę dzisiaj. No motel mamy wprost na plaży, jest pięknie. Naprawdę pięknie. No tu jesteśmy w takim mieście Bikeno, a może Bajkino? Nie wiem jak to się wmawia. Mała transmisja z przyszłości, a tu mamy się to Beshino. Taki jakby gejzer, gdzie fale wlewają się przez szczeliny w skałach do takiej małej dziury w skałach i woda pod dużym ciśnieniem wypryskuje. I jak się tam jest gdzieś blisko, to można zostać opryskanym, jak jedna pani przed chwilą. No a mi się udało nie zostać opryskanym. Jeszcze jedną fajną cechą tutaj tego wybrzeża są charakterystyczne pomarańczowe skały. One występują w wielu miejscach wschodniego wybrzeża Tasmanii. Oczywiście są to mchy o takim pomarańczowym zabarwieniu. Najbardziej znana z takich skał pomarańczowych jest Bay of Fires.
No, dzisiaj jesteśmy w Parku Narodowym Freshnets. To jest jedna z najbardziej znanych atrakcji wyspy. I jedną z takich pięknych widoków Tasmanii, które zawsze pojawia się w folderach, jest Wineglass Bay, czyli zatoka w kształcie kieliszka do wina. No, stąd tego nie widać. Drapaliśmy się na punkt widokowy, który nie jest bardzo wysoko, bo po 2 dniach forsownych trekkingów już nam się nie chciało iść na tamtą górę, gdzie widać trochę lepiej. Proszę, tylko mi się już nie chciało. No tak, ale 4 km 5 godzin, czyli trasa mogłaby być wymagająca. nie ma się co forsować, zachowajmy siły na resztę. Widok jest naprawdę piękny. Za nami widać takie 3 plaże. Jedna jest koloru turkusowego, druga jest niebieska i trzecia też jest turkusowa. Przez chwilę mieliśmy wrażenie, że szlak jest jakby niedozwolony dla osób białych, bo jest tyle Chińczyków i trochę Hindusów, ale chyba widocznie jest to bardzo popularne miejsce wśród turystów z Chin. Jedną z takich rzeczy, którą warto pamiętać o Tasmanii, jest to, że mimo, że są tam bardzo piękne plaże, bielutki piasek, turkusowa woda, nie nadają się do plażowania. Nawet w szczycie sezonu letniego może być nawet 26 stopni, 27, ale na plażach najczęściej jest zimny wiatr. Woda ma również 17-18 stopni najwyżej, więc nie warto jechać tam do plażowania. Ale dla podziwiania plaż tak. W Australii na ogół nie można dostać w normalnym sklepie alkoholu. Najwyżej jakieś cienkie piwo w Aldim, ale to też rzadko. Specjalne sklepy istnieją w tym celu, które się nazywają Bottle Shops dosłownie. I na przykład jednym z tych Bottle Shops jest BWS, ale są też inne. Dan Murphy's, Vintage Cellars, Liquor Store, Coles. Jest dużo takich sieci, one działają online i działają normalnie również w fizycznej wersji. Taki podział obowiązuje, że alkohol jest w jednym sklepie, a cała reszta rzeczy w drugim. Tak a propos, to piwo jest drogie. $7 za puszkę, normalna cena w sklepie monopolowym. 4-pak $22-23. No, puszki półlitrowe, ale mimo wszystko to nie jest niska cena.